Żeby zgrać pliki z telefonu, trzeba go przez kabel podpiąć. Żeby pokazać obraz telefonu, jak działamy na telefonie, to trzeba jakieś apki wymyślne ściągać, kombinować, bo chcę bym postreamować gierkę z telefonu na Twitchu czy na YouTubie. Na te pytania dzisiaj wam odpowiem w bardzo prosty sposób. Cześć, dzisiaj wam zaprezentuję znakomitą funkcję, która nazywa się łącze do Windows, jak chodzi o telefony. Obsługiwana na Androidzie, obsługiwana na macOSie. Ok, jesteśmy w komputerze. Mamy tą aplikację otwartą tutaj od synchronizacji telefonu z Windowsem. Z tym, że obsługowany jest Android, obsługiwane są produkty Apple'a. Z tym, że jest takie małe ograniczenie, że od Androida 7 i od systemu iOS 14 lub nowsze w górę muszą być, żeby ta funkcja działała. Dobrze, ja teraz sobie załączę ją na telefonie. Mam taką ikonkę tam, gdzie Bluetooth, te wszystkie rzeczy się włącza w telefonach, gdzie się zsuwa palcem. Jak mam to załączone, klikam Android. Biorę teraz kontynuuj. Biorę tutaj sobie. Tu się wszystko ładnie zrobiło. Jak mam to zrobione, muszę przytrzymać dłużej na tej ikonce od synchronizacji tego łącza Windows na telefonie. Chyba że mi automatycznie wyskoczy coś takiego. Jak nie, to bierzemy po prostu sobie dodaj urządzenie tam i sobie klikamy w ten sposób gotowe. Jak mamy to zrobione już na telefonie, bierzemy dalej kontynuuj. Kolejny krok. Jak widzicie, to jest proste. Tu prowadzi za rączkę. Tu nie ma co się rozwodzić nad tym. Rozumiem. O, już jest skonfigurowany telefon. Tak jak widzicie, prosto, elegancko. Nie ma z tym problemu. Wy jak będziecie robić to pierwszy raz w ogóle, to może być tak, że będzie tam więcej okien, będzie was pytało. Prawdopodobnie ja rozparowałem sobie telefon i mi po prostu aplikacja już część rzeczy po prostu pamiętała, się automatycznie zsynchronizowała. Za pierwszym razem musiałem tam więcej okien przejść, żeby tam zdeklarować, dać uprawnienia. Możliwe, że Windows po prostu niektóre już uprawnienia, bo telefon pamięta, więc to już było. A tak to będziecie musieli na telefonie i tutaj na komputerze po prostu więcej poklikać. I co jest ważne, musi być ta sama sieć połączona Wi-Fi. Jak macie Bluetootha, to też część jest przez Bluetootha chyba działa opcji, część działa przez Wi-Fi. Musi być ta sama te samo Wi-Fi załączone. Tak, Bluetootha nie musi mieć, ale musi być ta sama sieć. I na przykład teraz sobie otworzymy jakąś aplikację. Na przykład Instagrama mojego. Normalnie możemy wchodzić, zarządzać tutaj Instagramem. Nie ma problemu. To działa. Na telefonie wam się pokazuje ikonka wtedy inna. Że to jest właśnie połączone z tym Windowsem. I tu nie ma problemu, elegancko to wszystko śmiga, możemy przeglądać. I jest taka sytuacja, jak włączycie pierwszy raz jakąś aplikację, może was poprosić na telefonie o uprawnienie, jak chodzi o streamowanie obrazu. Ale to jest normalna sprawa. Pokrótce, dobrze, mamy to zrobione. I teraz tak, moje pliki. I tutaj możemy zarządzać sobie plikami. Możemy sobie na przykład wejść w obrazy. Mamy tu obrazy. Cokolwiek. Na przykład sobie wchodzimy tutaj
przytrzymujemy dłużej na tym obrazie, mamy go zaznaczony i możemy go na przykład sobie usunąć, przesunąć gdzieś do katalogu, nie ma z tym problemu. Ja bardzo często w ten sposób właśnie robię sobie porządek w telefonie, bo to jest szybciej, wygodniej, elegancko. I teraz powiem wam o fajnej funkcji, która może wielu zainteresować, bo zawsze szukamy aplikacji do tego, by obraz pokazać z telefonu na komputerze, żeby można było z telefonu streamować jakąś gierkę, czy nagrać odcinek, coś zrobić. A takie okno możemy sobie wyświetlić tutaj na przykład, co to będzie, niech będzie na przykład taka gierka i to przechwycić OBS-em jako okno, ustawić sobie już w OBS-ie, każdy sobie jak to sobie z tym już poradzi i w ten sposób streamować. Na przykład bierzemy sobie, i możemy sobie myszką normalnie tutaj grać, nie ma problemu i siut, rakieta leci. Możemy to korygować, możemy robić jak chcemy. Tu nie ma problemu, jak widzicie to działa. Dlatego kolejny plus. I tak samo można sobie wejść w dokumenty Google i zdalnie z nimi robić. Chociaż też przez Chroma można to robić, ale tu można też sobie wejść, pracować, poprawiać. Nie ma z tym problemu. A jeszcze sobie sprawdzimy jedną rzecz, wam pokażę. Zobaczcie. Okno też w poziomie jest. Jak jest gierka w poziomie, pokazuje się w poziomie. I możemy sobie tutaj tym zarządzać, robić różne. A widzicie, nie ma z tym problemu. Dlatego mówię, tu jest dużo możliwości fajnych, zależy od waszej kreatywności. I ja z tego potrafię korzystać, tym bardziej można wrzucać, przerzucać też pliki między komputerem a telefonem na zasadzie chwyć i puść, tylko z tym, że czasami trzeba chwilę poczekać. Po prostu wrzucicie, puścicie i trzeba chwilę odczekać, żeby to się przemieliło, zależy od wielkości pliku i w ogóle. Więc tylko uczula na to. Ja przeważnie podpinam kablem telefon, bo wtedy tylko odciskiem odblokuję telefon, już mam tak jak z pendrive'a korzystam, ale to już jest taka mała sugestia. I widzicie, nawet możemy sobie tutaj wziąć YouTube'a otworzyć. Nie ma z tym problemu. Ja akurat miałem tutaj, sobie sprawdzałem coś na telefonie. Tu są akurat odcinki moje z Zezol Game kanału. Hop, taka platformówka. Bardzo fajna gierka. Tu możemy sobie wchodzić, nie ma z tym problemu. Co chcemy patrzeć, przeglądać na YouTubie. Bajka. I to jest o tyle fajne, że możemy właśnie sobie wejść tutaj, jak mamy pliki jakieś, przerzucić pliki, nasze shortsy i tutaj sobie zarządzać z telefonu, od razu je zamieszczać na kanale. Widzieliście, co z czym się je? Teraz powiem kilka słów od siebie. Świetna funkcja. Ja często korzystam chociażby po to, żeby zrobić porządek w telefonie, bo jak widzieliście, mogę usuwać, przemieszczać, kopiować zdjęcia, segregować sobie. Dużo szybciej się to robi. Druga sprawa właśnie, mogę odpalić sobie jakąś aplikację. Wyświetla to się w oddzielnym oknie. To okno mogę przyjąć OBS-em, przechwycić i też pokazywać, też streamować. W poziomie, w pionie się pokazuje, więc nie ma problemu, tak jak widzieliście. I to jest funkcja, która nam ułatwia pracę, przyjemnie się korzysta, możemy SMS-a napisać na komputerze, jak pracuję do komputera, żeby się nie odłączać, możemy odebrać też rozmowę, zadzwonić możemy, więc nie ma problemu, nie musimy się dotykać nawet do telefonu, który leży obok, możemy wszystko na komputerze zrobić. Chwyć, przesuń, upuść metodą, możemy zdjęcia przenosić też między urządzeniami. Tym, że czasami jak się przerzuci, trzeba chwilkę poczekać, żeby to wszystko przemieliło, to zrobiło, to nie jest takie od razu. Zależy pewnie od sieci też,
od Wi-Fi, jaką dysponujemy siecią, więc wszystko działa elegancko, ale to też nie jest jakieś upierdliwe, bo jak mamy jeden pliczek zdjęcia, przerzucamy, to idzie momentalnie. Jak na przykład 6 zdjęć i chcemy przeciągnąć, chwilkę trzeba poczekać, bo to musi cały przeładować, dopiero wyświetli nam te zdjęcia. I bardzo ciekawa funkcja, fajnie, że to jest, bo tak jak mówiłem, w ten sposób możemy sobie na przykład odstreamować, czy użyć do poradnika, który robimy, nagrać OBS-em, sobie elegancko przechwycić obraz. Ja to jeszcze będę testował, jak chodzi o OBS-a, sprawdzał, bo może coś na live'ach się pokaże, jakieś mobilne gierki, ale tutaj Twitch jest strasznie kapryśny. Ciężko coś dobrać, żeby każdy był zadowolony i żeby przyciągnąć tą widownię. Nie zawsze w to, co chcemy pograć, co lubimy grać, jest fajne dla innych do oglądania. I tak, żegnam was, polecam tą funkcję przetestować, wam zobaczyć, bo sami widzicie, to jest prosta konfiguracja. I napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o tego typu rozwiązaniu. Czy zamierzacie korzystać, czy korzystaliście? Może macie jakieś własne wnioski z tego typu funkcjonalności? A, i co jest ważne, Windows 10, Windows 11 obsługuje tą funkcję, ta aplikacja jest dostępna w tych dwóch systemach na pewno, niżej nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, w tych dwóch udało mi się to sprawdzić dla was. Wątpię, bo to jest dosyć nowa chyba funkcja jakaś i w 8 chyba to 7 na pewno, to już tylko raczej chodzi od 10 wzwyż to jest. Ale mogę się mylić, więc sobie sprawdźcie to, jak macie starsze systemy. Ale wątpię, żeby ktoś miał starszego Windowsa niż 10. Obecnie na komputerze. Wiadomo, XP, czy tam Windows 7 na jakimś retro sprzęcie? Pewnie tak, ale mówimy o normalnym takim na co dzień użytkowaniu. Pa.